Martyna. A ja jestem Monika. Dzisiaj nagrywamy ulubieńców września. Wyjdą oni z lekkim opóźnieniem w połowie października, gdyż byłam w Polsce i dopiero niedawno wróciłam. Jeszcze byłam chora po drodze, więc tak w wielkim skrócie. To dobra, zaczynamy. Tak, zaczynamy. Może zaczniemy od kroków pielęgnacji, czyli od samego początku, od zmyjek do twarzy. I tutaj Monika. Tak. Tutaj pierwszy produkt to Roundlab, nawilżający żel do mycia twarzy, który na pewno, jeżeli jesteście z nami już jakiś czas, to znacie z naszego kanału. Bardzo często Martyna go polecała i ja też bardzo lubię ten żel. Wróciłam do niego właśnie we wrześniu, wzięłam go sobie do Polski i byłam naprawdę bardzo zadowolona. Przypomniało mi się, dlaczego bardzo go lubię. To, co jest ciekawe, mimo tego, że to jest nawilżający żel, to on fantastycznie się sprawdza u osób nawet z trądzikiem, bo jest bardzo delikatny, bardzo delikatnie wymywa twarz, zupełnie jej nie podrażnia i naprawdę po myciu Wasza twarz będzie wyglądać fantastycznie. Więc myślę, że to jest taki basic dla absolutnie każdego typu skóry. Tak, tak mi się to jakże wydaje. A po żelu, który każdy uwielbia, to już jest też approved by Body Beauty, myślę, przychodzi na taką moją nowość, którą ostatnio zaczęłam bardzo testować intensywnie, a jest to Pentace Repair Cica Cream Mist i jest to naprawdę super mist. Mgiełka. No właśnie, mgiełka, ona mi pomaga świeżo po umyciu twarzy zabezpieczyć, żeby przed tonerem nie ściągała mnie twarz i naprawdę super się sprawdza. Bardzo dobrze nawilża, przy okazji koi, bo takie też ma zadanie. Jest tutaj, jak dobrze pamiętam, 75% ekstraktu z Centelli Asiatic, więc naprawdę dobrze się sprawdza i ja jestem z niej bardzo zadowolona. Pewnie będzie to taki produkt, który zawsze będzie u mnie na półce. I co ważne, można także używać ją na makijaż. Więc także tutaj się może sprawdzić, chociaż nie jest to taka typowa mgiełka, która jest pod ciśnieniem, przez co można czuć, że jest troszeczkę mokro. Trzeba odczekać, zanim cokolwiek chcemy nałożyć albo dotknąć twarzy ogólnie, to wtedy trzeba jednak odczekać, żeby ona wsiągnęła się na przykład w nasz makijaż, nie? Myślę, że to będzie taka mgiełka, która faktycznie fajnie się sprawdzi w okresie jesienno-zimowym. Tak, kiedy musimy jednak troszkę nawilżyć nawet w ciągu dnia i naprawdę do tego myślę, że się sprawdza, tym bardziej, że jest taka fajna, mleczna, więc przed użyciem trzeba wstrząsnąć. To przechodzimy do kolejnego produktu i to jest produkt, który mamy wspólny. Tak, bo razem tak naprawdę Ty chciałaś go przetestować, a przy okazji, jak tutaj w Korei często można dostać mini próbkę, ja dostałam mini próbkę. Tada! Dokładnie. I jest to serum z Mediheal Tea Tree Calming Moisture Ampule. Bardzo popularny produkt na social mediach, zwłaszcza dla osób z problemami trądzikowymi, z jakimiś wysypami, bo to jest serum, które zawiera właśnie bardzo dużo i olejek z drzewa herbacianego, jakąś wodę i tak dalej. Dodamy Wam tutaj to wszystko, te informacje, więc cała masa właśnie takich produktów, które mają działanie antybakteryjne, mają pomagać właśnie z wysypami. Do tego jeszcze właśnie Cica, która ma ukoić naszą skórę i ta ampułka ma też nawilżać. Tak, chociaż to nawilżenie nie jest jakieś takie mocno intensywne. Ja mam wrażenie, że ta ampułka właśnie przez tą dużą zawartość tej pochodnych różności z drzewa herbacianego trochę wysusza mimo wszystko. No raczej tak można poczuć lekkie ściągnięcie i w zależności od Waszych kolejnych kroków pielęgnacyjnych możecie przeciwdziałać temu lekkiemu wysuszeniu, co ja na przykład wprowadziłam, dzięki czemu, co prawda jest tego produktu naprawdę malutko, więc nie mogłam za intensywnie go wykorzystać w tym miesiącu, jak go korzystałam, ale tyle ile zużyłam, to prawdopodobnie jakbym miała go więcej, tego produktu, to byłby też w ulubieńca. Bo on za to mi trochę tutaj koił tą okolicę właśnie brody, która już jest coraz lepsza, już jestem na dobrej drodze, żeby w końcu wyleczyć moją barierę i po prostu teraz potrzebuję coś, co by zredukowało to takie zaczerwienienie, takie chrosteczki, które pozostały, więc to bardzo fajnie się sprawdzało i możliwe, że niedługo sobie zakupię dużą buteleczkę, jeżeli oczywiście
Wpadną jakieś przeceny. wpadną w przecenę, a po drugie, jeżeli czegoś innego nie znajdę do przetestowania. Tak, bo teraz Mediheal to też w ogóle szaleje, więc może wypróbujesz coś innego. Tak. Ja z kolei też, jak poleciałam do Polski, to przez zmianę wody miałam bardzo duży problem z wysypem, ale to ekstremalny i to w tej okolicy po prostu tak mnie wysypało okropnie. I zanim poleciałam do Polski, to co do tego serum nie byłam przekonana, ale przez to, że faktycznie porządnie mnie wysypało, to ten produkt naprawdę mi pomógł z tym. Fajnie ukoił, no minus nawilżenie, a jeszcze taka dodatkowa informacja, to ja ostatnio wyczytałam, że to serum ma pomagać naszemu makijażowi nie rolować się. Więc ciekawe. Ciekawie, ale ja na przykład jeszcze pod makijaż tego nie zdążyłam przetestować, bo latem ja tak mało używam na przykład pudrów, żeby właśnie nie zapychać i nie płynąć. Więc jest to bardzo ciekawe, może czas przetestować. Dobra, to kolejny produkt i to jest maseczka też z Mediheal, nowość na koreańskim rynku już od ponad miesiąca. Ona wyszła tak zaraz przed tym, jak ja poleciałam do Polski, właśnie więc gdzieś początek września, koniec sierpnia. I ta maska naprawdę w Korei to jest szał. Ja na samym początku kupiłam sobie, bo czemu nie, oczywiście, zwłaszcza, że to jest maska, która ma zawierać 98% tego Madecasoside, ma pomagać właśnie koić naszą skórę, pomagać właśnie z wysypem, też z przebarwieniami, więc jak macie jakieś przebarwienia po trądziku i też dodatkowo nawilżać i zakochałam się w niej. Naprawdę rozumiem, dlaczego jest taki duży szał na nią. Fajnie faktycznie nawilża, pomaga ukoić te zmiany, też ma dodatek właśnie kwasu hialuronowego, więc nie musicie się martwić o żadne przesuszanie czy nic. I jeżeli jesteście fanem Madecasoside, to polecam. To chyba ona się trochę łączy właśnie z tym serum Madecasoside. Oni ogólnie mają całą taką serię właśnie teraz, która ostatnio bardzo mocno jest promowana przez Mediheal. A przechodząc do kolejnego produktu, czyli do kremu nawilżającego, bo taki także tutaj jest. Ja mam S Nature Aqua Squalene Moisturizing Cream Wrinkle Lifting Matte. Te nazwy naprawdę w Korei są magiczne, wszystko mówią Ci na temat. Ale na tym kremie naprawdę są wszystkie informacje, co zawiera już tutaj. Tak, nawet już tutaj macie od razu i jest to Squalene 150 000 ppm. Tutaj jest także 8 typów kwasów hialuronowych i także o co chodzi w tym kremie i czemu ja go lubię. Po pierwsze, ja go używam w ciągu dnia, bo to jest lżejszy krem, na przykład z tego, który ja wcześniej Wam polecałam, na przykład z Toridena. Dlatego on jest lżejszy, na dzień mi się najbardziej sprawdza. On też redukuje wydzielanie sebum. Czyli na przykład latem, kiedy się więcej pocimy, potrzebujemy takiego nie za bardzo zapychającego, nawilżającego kremu, on się super sprawdza. Niby nie powinien kleić, moim zdaniem on zostawia troszkę taki nawilżający cast, można by powiedzieć, który leciutko może się klei, ale nie jest to tak bardzo wyczuwalne. Jeszcze nie mam go przetestowane przy makijażu, przy noszeniu makijażu, ale pewnie niedługo już zacznę to robić i dam Wam znać, czy nadal należy do tych ulubieńców. A to trzeba dodać, że to jest krem, który jest ulubieńcem Koreanek i sprzedaje się w tym kraju fantastycznie. Zawsze wszyscy idą do Oliwian, to go kupują. Tak. I no ja to rozumiem. Ja także rozumiem, jest naprawdę bardzo przyjemny fajny krem. i co mi się bardzo także podoba i na co zwróciłaś uwagę, że w Korei naprawdę zaczynają więcej troszkę tych informacji na tych opakowaniach dawać niż Prawda. to, że to jest jakiś tam krem o długiej nazwie. Tak. Ja na przykład też używam tego kremu, ale Martyna podesłała mi takie info, że dla osób właśnie przez tą zawartość tego squalanu może zapychać. Więc ja się trochę przestraszyłam i przestałam go używać, więc może wrócę do testu później, ale też jest wersja żelowa. Taka Ja bardziej myślę, dla że tłustych skór. tak, bo ja myślę, że ten krem może być troszkę za ciężki dla osób, które mają tłustą skórę, na przykład latem. Chociaż wiesz, na wieczór on mi się sprawdza. Tak, właśnie to jest ta różnica, więc my tak inaczej to zaczynamy używać, nie? Dokładnie. Trzeba patrzeć na to, że dla mnie to jest na dzień, dla Ciebie to jest bardziej na noc. Dokładnie. Na dzień raczej przy tłustej skórze się nie sprawdzi. Może się nie sprawdzić. Albo zimą.
Zimą, może zimą, zobaczę. No właśnie. Zobaczę. Dobrze. Dobra, no to teraz tak, mam tutaj w kolejce 2 kremy przeciwsłoneczne. 2 bardzo popularne kremy przeciwsłoneczne, które oba z nich testowałam właśnie będąc w Polsce i oba znalazły się w moich ulubieńcach. A jedna to jest nawet nowość, można Tak, by jedna to powiedzieć. jest nowość, na punkcie której bardzo dużo osób oszalało, więc zacznijmy może od tego trochę starszego. Więc oczywiście najbardziej popularny krem przeciwsłoneczny, nie wiem, w Polsce, albo jeden z najbardziej popularnych z koreańskiej pielęgnacji, czyli ten Skin Chonsa, Skin 1004. Zawsze chciałam go wypróbować. Ale nigdy chyba nie wierzyłaś, że jest aż taki dobry, co? Nigdy Tak mi nie się wierzyłam. wydaje. Dalej ja nie myślę, że to, wiecie, niektórzy mówią, że Boże, najlepszy krem, Boże, fantastyczny, w ogóle pod makijaż. Ja oczywiście tak nie myślę, to jest krem, który, no jak macie tłustą skórę, ja go na przykład używałam rano, oczywiście rano, ale bez użycia kremu. Czyli po prostu nakładam pielęgnację i to był i krem przeciwsłoneczny w jednym i przy tłustej skórze wydaje mi się, że tak głównie się sprawdza, nie ma potrzeby jakby nakładać jeszcze też kremu nawilżającego przed nim. I faktycznie on fajnie się trzyma pod makijażem, nie roluje się, oczywiście przy tłustej skórze może się troszkę, no chcąc nie chcąc czasem to odchodzi, jak się bardzo spocimy. No tak. Ale wydaje mi się, że to jest taki zamiennik właśnie tego Round Laba. One trochę się różnią, uczucie jest trochę inne, ale naprawdę to był krem, który bardzo przyjemnie mi się stosował. Taki bejzliczek, nie? Właśnie tutaj zależy jak go stosujemy, bo on także może nadawać się do skóry suchej, ale po prostu już z dodatkiem na przykład jakiegoś dobrego kremu albo wcześniejszych kroków pielęgnacyjnych, które ja Dokładnie. naprawdę, tak jak ja myślałam, że ja nie będę mogła tego używać, bo on jednak to serum tak ściąga, to dzięki moim wcześniejszym i kolejnymi zabiegami nawilżania, to naprawdę się sprawdza. Więc Dokładnie. tutaj chyba o większość chodzi o produkty, które dla suchych skór mogą być, tylko musimy zadbać o nawilżenie wcześniej. Dokładnie, no i też właśnie to też zależy trochę od tego, co stosujemy i też od naszych preferencji. Tak. Bo mi na przykład nie przeszkadza, że moja twarz po paru godzinach się świeci. Jakby mi bardzo to przeszkadzało, to mogę to trochę przypudrować, ale są ludzie, którzy nie lubią takiego efektu. A właśnie, to też jest racja. No. Ale dla takich osób na pewno sprawdzi się ten oto krem. I ja jestem w szoku, gdyż jest to nowość z Beauty of Joseon, ten Relief Sun Aqua Fresh Rice plus B5. Ja nie chciałam go kupić, Martyna chciała go kupić, kupiłyśmy go na pół. Myślałam, że mi się nie sprawdzi, bo generalnie nigdy nie miałam żadnego takiego jakiegoś dużego ulubieńca z Beauty of Joseon, ale to jest naprawdę super i ja rozumiem, dlaczego wszyscy świrują na punkcie tego kremu. Dla osób z tłustą skórą, nie dość, że jak nakładasz ten krem, to jest takie delikatne uczucie nawilżenia, ale potem faktycznie ten krem zostaje, znaczy on w ogóle ma tworzy taki bardzo naturalny efekt na twarzy. Ani nie przesusza tej twarzy. Nie wiem, czy on by się sprawdził u osób z suchą skórą. Wydaje mi się, że wtedy ten oryginał bardziej się nada, ale kiedyś używałam właśnie, specjalnie spróbowałam tego na pół twarzy, tego oryginału na pół. I jednak przy tłustej skórze, jak na przykład na kamerze tego nie widać zupełnie, ale jak dotkniesz palcem, to w ogóle czuć, że ten oryginalny zostaje jednak i świecisz się bardziej. Nie wchłania się tak Nie dobrze. wchłania się, a ten wydaje mi się, że to jest naprawdę super krem właśnie dla osób z tłustą skórą. Jedyny minus tego kremu to, że trochę się może rolować. Niektórzy narzekają, że jak tutaj się na przykład zacznie pocierać, to on schodzi, więc pod makijaż może się nie nadawać, ale ja na przykład mam takie doświadczenie z tym kremem, że on czasami bardzo mi się rolował. Jak dołożyłam na przykład to serum Storidena, mniej się rolował, więc wydaje mi się, że to też bardzo zależy od całej naszej pielęgnacji. Tak, jak się łączą składniki, jak nawilżamy, bo skóra nie powinna być przenawilżona, ale także nie powinna być sucha, więc tutaj naprawdę zależy wszystko od naszych składników i też czy dajemy czas na to, żeby się wchłonął ten krem, czy od razu na przykład nakładamy puder, bo także to dużo od tego zależy. Dokładnie, nie? i też na pewno zależy od tego, jakiego podkładu używamy i tak dalej, więc jeżeli na przykład jesteście osobami, które bardzo nie lubią tego, że krem się roluje, bo na przykład ten Nambuzy, mój ulubiony, też się potrafi trochę rolować. Mi to nie przeszkadza, ale jak komuś to przeszkadza, to myślę, że lepiej poszukać czegoś innego. Właśnie. Dobrze, to jeżeli powiedzieliśmy o makijażu, to może teraz przejdźmy właśnie do produktów makijażowych. Mam tutaj 2 eyelinery z mojej ulubionej marki Wake Make. Są to
dwa różne produkty, ale tutaj chodzi chyba o całość tych eyelinerów w Pisaku. Ja bardzo je polecam, bardzo fajnie się nakładają, chociaż tutaj trzeba uważać, ponieważ jeżeli mamy za bardzo nawilżoną i źle przygotowaną powiekę, to może nam się ten eyeliner nie nałożyć. Zgodzę się z tym, zgodzę się. Tak, miałam mały problem, ale bardzo ładnie, naturalnie ta kreska wygląda. Nawet jeżeli popełnimy gdzieś błąd, to nie jest to tak bardzo odznaczające się. Za to ten jest troszkę mocniejszy i z tego, co ostatnio próbowałam nałożyć je na rękę, pokazywałam mojej siostrze i próbowałam je zetrzeć, to wiecie, jak ciężko było. One naprawdę dobrze się trzymają, dlatego myślę, że tutaj trzeba im oddać, że naprawdę dobre eyelinery. I gama kolorystyczna. I gama kolorystyczna, to też jest bardzo ważne. Rozszerza się, co jest najlepsze, więc tutaj naprawdę polecajka, jeżeli szukacie naprawdę dobrych eyelinerów. A przechodząc dalej, bo kolejny produkt to także jest mój i to jest niespodzianka. Niespodzianka, Coś nietypowego u nas. Nietypowego i mam nadzieję, że może w końcu będzie troszkę więcej takich produktów. A mamy tutaj Aromatica Rosemary Root Enhancer. Jest to produkt, który ja uwielbiam już od dłuższego czasu. Ponownie do niego wróciłam, była promocja, więc zakupiłam naprawdę 16 000 za 2 buteleczki. Plus jeszcze taka malutka, wiecie, podróżna. Więc to w ogóle taki słodziaczek. rozszaleliście. Taki słodziaczek dodatkowo dostałam, więc ja bardzo lubię. Fajnie unosi mi włosy, odświeża, powoduje to, że tutaj się tak, one tak szybko nie przetłuszczają, co na przykład latem i kiedy jest duża wilgotność jest naprawdę potrzebne. Ja jestem z tego zadowolona, jeżeli potrzebujecie, to ten rozmarynowy jest super, chociaż trzeba uważać, bo takie dziwne uczucie jest takiego szczypania przez moment, takiego mrowienia dziwnego, ale to przechodzi i fajnie wchodzi w skórę, nie pozostawia właśnie żadnego takiego uczucia tłustego, sklejonych włosów, więc polecam jak najbardziej. A to też trzeba dodać, że generalnie w Korei jest bardzo popularny produkt. Tak, to jest bardzo produkt popularny. Ogólnie cała seria aromatiki jest popularna. Ja bym chciała przetestować na przykład ich szampony, bo mogą się jednak nadać trochę na te nasze europejskie włosy. Znaczy, mojego typu jakby coś, bo nie wszyscy Europejczycy oczywiście mają takie cienkie i... Chociaż generalnie można powiedzieć, że większość Europejczyków ma cieńsze włosy niż większość Azjatów. Tak, właśnie. I tym może zakończymy ten film. No właśnie, pięknie zakończyłaś, Monika, ten film. Bardzo filozoficznie. Bardzo filozoficznie, dlatego też zapraszamy do polajkowania, subskrypcji kanału i... Dawajcie znać, które produkty z naszej listy Wam się sprawdzają, albo które chcielibyście wypróbować. Dobrze, a ja bym chciała do Was prośbę, może dajcie znać, jakie Wy macie może produkty koreańskich marek do włosów, które ja bym mogła przetestować, bo właśnie już niedługo chciałabym zacząć testy. Dobra, to do usłyszenia. Pa! Pa!